No dobra. Cześć wszystkim, z tej strony Maria i witam Was serdecznie na moim kanale, moim własnym personalnym kanale, który prowadzę od jakiegoś roku, nie no, trochę mniej w sumie, ale zapraszam Was do subskrybowania już od razu teraz, zostańcie ze mną, będzie tutaj trochę więcej treści w języku polskim już za niedługo, bo głównie kręciłam po angielsku, ale to nie o tym dzisiaj. Dzisiaj taki film dosyć luźny, jak widzicie, siedzę sobie na swojej kanapie, bez mikrofonów i tak sobie siedzę i kminię i myślę, co Wam powiedzieć i powiem Wam wszystko. Wszystko a propos Eurowizji 2024, to czego ja doświadczyłam będąc na miejscu w Malmö, jak to wyglądało z mojej perspektywy, z perspektywy dziennikarza. Oczywiście byłam tam dla portalu Eurowizja.org, którego jestem wicenaczelną, więc oczywiście zapraszam do śledzenia również. Tam wiele materiałów, live'y i tak dalej, więc możecie sobie ponadrabiać, jeżeli ktoś nie widział. A teraz jakby tu, w tej przestrzeni będę Wam opowiadała co nieco zakulisowo, no i tak siedzę i myślę, od czego tu zacząć w ogóle, bo przecież tego tyle się nazbierało w tym roku. I powiem Wam, że tak dramatycznej Eurowizji, dramatycznej w sensie nie, że strasznej, ale tak takiej pełnej dramatów, no to jeszcze nie przeżyłam, chociaż ich aż tyle nie było, jeśli chodzi o jakby moją obecność, bo na Eurowizję jeżdżę od 2021 roku jako prasa, czyli to była moja 4. Eurowizja. No i powiem Wam, że chyba będę ją najmniej miło wspominać. W sensie te pozostałe 3, oczywiście nie wszystkie były perfekcyjne, ale ta była jakaś taka dziwna, taka jakaś hektyczna, taka, no nie wiem, średnio się tam czułam, Wam powiem. Może to też wynika gdzieś tam z moich personalnych, życiowych przemyśleń, ale z tego co wiem, to wiele ludzi ma podobne opinie do mnie. Więc ten film będzie długi, od razu mówię, bo ja lubię dużo gadać i często mi się gubi wątek, bo mam ADHD, ale nieważne. W każdym razie zróbcie sobie herbatę, czy tam jakiegoś drinka, czy coś. Podzielę Wam to również na rozdziały, więc jak Was coś nie interesuje, to możecie sobie przewinąć dalej. O, jakie piękne słoneczko. Cudownie. Anyway, zaczynamy. Zacznijmy może od początku. Już mam wrażenie, że od czasów tych naszych polskich preselekcji wewnętrznych ta atmosfera gdzieś tam była taka dziwna, plus jeszcze oczywiście sytuacja Izraela, który został dopuszczony po wielokrotnych modyfikacjach tekstu do Eurowizji. Co do Izraela, to tak szybko, bo później ten wątek rozwinę. Ja od początku nie byłam zwolenniczką, żeby Izrael był w konkursie i nie, absolutnie, żeby nie było, nie mam nic do kultury, religii, wyznania, ani niczego. Chodzi mi o konkretny kraj, który konkretnie jakby manipuluje treścią, którą jakby przekazuje na Eurowizję. Gdyby to były, nie wiem, Mołdawia, Polska, Holandia, Wielka Brytania, mówiłabym dokładnie to samo. Więc proszę mnie tutaj nie wyzywać od antysemitów, po pierwsze, bo to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi mi czysto o zagrania Izraela, danego kraju, tego bądź innego na Eurowizji. Ale o tym później. Zacznijmy od Polski. Więc Luna wystąpiła na Eurowizji i osobiście uważam, że zaprezentowała się bardzo dobrze. Szczerze, od początku byłam przekonana, że Luna będzie w finale. I stawało za tym wiele argumentów. Przede wszystkim to, że zawsze przechodziliśmy w televotingu do top 10 oprócz 2021 roku. Czyli praktycznie te od 2014 zawsze to było to top 10, więc w sumie pomyślałam, no to nie jest przecież zła piosenka, jest bardzo dobra. Oczywiście może nie być w guście każdego, ktoś wolałby Justynę, ktoś wolałby tego, tamtego, ale wydawało mi się, że jest taka przystępna, że jakby dotrze do dużej ilości odbiorców.
Więc to raz. Dwa, u bookmacherów zawsze byliśmy w top 10. Nigdy nie wypadliśmy poza top 10. A to zazwyczaj, chociaż w tym roku powiem Wam, że były jaja z tymi bookmacherami, no to w tym roku to tam tak nie było aż tak bardzo miarodajne i odzwierciedlające rzeczywistość jak zawsze. Ale o tym też później sobie jeszcze porozmawiamy. Wracając do Luny. Ja fanką piosenki nie byłam ogromną, bardzo mi się ona podobała, ale miałam co do niej zastrzeżenia. To możecie zobaczyć też na innych moich filmikach. Ale ten ostateczny revamp, który usłyszeliśmy na scenie eurowizyjnej, chociaż uważam, że trochę za późno, w sensie mógł on zostać wypuszczony wcześniej, był czymś, co mnie jakby zaspokoiło absolutnie. W sensie uspokoiło moją duszę, mój gust muzyczny i tak dalej. Ten instrumental został podbity, więc już w ogóle super zadowolona. Zdjęcia, które widzieliśmy na po tych pierwszych próbach, miałam takie, jakby, no fajnie, jest pomysł i dzieje się coś innego niż zwykle. Jakby to był duży krok w kierunku fajnych, nowoczesnych, takich dziwnych może stagingów, jeśli chodzi o Polskę na Eurowizji. Więc tak sobie pomyślałam, no dobra, no czekam na jakby całkowity ten ostateczny efekt. Wokal Luny jakby, ja uważam, że to jest dobry wokal. To nie jest wybitny wokal. Luna nie jest Edytą Górniak, to wszyscy wiemy, ale Luna ma bardzo swoją specyficzną, jakby taką, no charakterystyczną barwę i uważam, że ona dobrze słyszy. No, że tam jej gdzieś tam coś nie wychodziło, no to jakby, no trudno, no zdarza się. Więc jakby jakby biorąc te wszystkie rzeczy, ten staging, który widzieliśmy, mówię jeszcze przed tym, jak byliśmy w Malmę, staging i ten wokal, który no, był niepewny, ale w sumie wydaje mi się, że wyszło dobrze. Plus to, że Luna miała naprawdę świetną ekipę, która wydaje mi się, że wiedziała, czego chciała. No to mówię, kurde, no to raczej takie 80%, że przejdziemy. No a tu szok. Szok i niedowierzanie Wam powiem, chociaż będąc na pierwszej próbie prasowej miałam takie wow, super, fajnie to wygląda z areny, w ogóle pyro, te wieże, super się dzieje na scenie. Później oglądając to w kamerze na pierwszej próbie jurorskiej, znaczy to jest już druga próba, ale tą dopiero pierwszą zobaczyłam jakby w kamerze całość, no to miałam takie, no okej, jakby nie rozumiem pewnych momentów, w sensie też nie rozumiałam za bardzo, gdzie ten staging ma zmierzać i to nawet mówiłam ekipie Luny, że takie mam obawy, że trochę ludzie tego nie zrozumieją. I już na tej próbie porannej, gdzie tam już byliśmy w press center, jakby gotowi do kibicowania, no to stwierdziłam, że w sumie jest okej, ale powiem Wam, że miałam taką nutkę trochę obawy. W sensie nie byłam tak pewna jak może ten tydzień wcześniej, czy nawet kilka dni wcześniej, że przejdziemy. No ale znowu, prawda, bookmacherzy i ten televoting, no to czemu nie mielibyśmy przejść? No i stało, co się stało. Polska nie weszła do finału, Luna nie przyszła do finału, mimo że uważam, że zaprezentowała się bardzo dobrze i będę bronić tutaj wszyscy, którzy mówią, że o Boże, miernota, nie ma talentu, bla, 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 bla. Ona ma talent, ale to jest, wiecie, to nie jest taki... To nie jest głos, który się będzie podobać wszystkim. To nie jest głos, który wszyscy jakby docenią. Jeśli chodzi o sam występ, to faktycznie tam się działo znowu za dużo. W sensie zostało to przedobrzone w taką dziwną stronę. Mimo że ja chętnie do tego występu będę wracać, będę sobie go oglądać i naprawdę myślę, że to jest pierwszy dobry krok w kierunku fajnych stagingów Polski, a przede wszystkim takiej otwartości na nowe, wiecie. No oczywiście wyniku szkoda. Tutaj zaraz Wam wkleję z tej strony reakcję moją i Kamila. Zdjęcia z filmiku, który nagraliśmy, ale nie wiemy jeszcze, czy możemy go udostępnić, bo regulamin Centrum Prasowego zabrania. Te zdjęcia też są na Instagramie Eurowizja.org, więc zapraszam. No i to była nasza mina na ostatni wyczytany kraj, w tej dziesiątce nie było jakby Polski. No więc szok, niedowierzanie,
Naprawdę, wierzcie mi, że naprawdę byłam w szoku. I to nie jest takie, że o, bo ty mówisz, że fajnie, fajnie, nieobiektywnie. Oczywiście zawsze jest tam nutka nieobiektywizmu, szczególnie jak się poznaje człowieka. Ja poznałam Lunę, jest naprawdę wspaniałą, cudowną, szczerą, przemiłą, taką wiecie, niespaczoną jeszcze tym biznesowym światem, tym show biznesem, artystką. I myślę, że naprawdę ona ma wiele do zaoferowania, tylko uważam, że może The Tower nie szło koniecznie jakby z jej osobowością, głosem i tym, co ma do zaoferowania. Po jakby półfinale przyszła do nas Agnieszka Lenart, Head of Press Telewizji Polskiej i dziękowała nam jakby za kibicowanie i trochę też popłakałyśmy sobie. I szczerze Wam powiem, że to była chyba najmilsza współpraca z Telewizją Polską do tej pory. No już w ogóle w zeszłym roku to nie będę mówiła, bo to zupełnie inna sytuacja, ale bardzo doceniam to, że oni nas docenili i jakby ta współpraca zarówno z teamem Luny, jak i z Telewizją Polską przebiegła naprawdę bardzo fajnie w tym roku, więc myślę, że to jest też fajna, nowa droga na przyszłość, bo wydaje mi się, że tak, nie będę, wiecie, skromnie mówić, ale wydaje mi się, że polskie media eurowizyjne mają siłę. I my mamy pewną taką siłę opiniotwórczą trochę, czy też na przykład często udzielamy informacji, wywiadów, no, treści dla innych portali. Ja na przykład z Pudelkiem dużo rozmawiałam w tym roku i nawet jeżeli ktoś nie czyta Eurowizja.org, to te nasze opinie idą dalej na Interię, na Eskę, na Radio Z, więc myślę, że tutaj i polskie media eurowizyjne, i telewizja, i artysta, i management artysty, myśmy powinniśmy żyć w symbiozie, bo jakby jedno drugiemu ma dużo do zaoferowania. I tak to działa w innych krajach. Może nie aż tak silnie, bo też nie mają aż tylu jakby fan mediów eurowizyjnych jak w Polsce, ale no to jest, myślę, że dobry kierunek na przyszłość. No ale podsumowując temat Polski, nie wyszło. Myślę, że to też kwestia jest tego, że Luna nie była zbytnio znana. Polacy za granicą nie zagłosowali. Do tej pory jakby trochę dyskutujemy z kolegami, dlaczego w sumie nie zagłosowali, skoro wcześniej to się udawało, a teraz nie. No i jakby nauczka na przyszłość jest taka, żeby patrzeć jednak trochę bardziej obiektywnie. No i nie liczyć na diasporę. Nie liczyć na diasporę polską, bo diaspora też głosuje na znane twarze, na znane głosy, znane nazwiska, albo bardzo, bardzo, bardzo wybitne piosenki. No a tutaj myślę, że żaden z tych czynników chyba nie został spełniony, mimo że tak jak mówię, The Tower bardzo lubię i wiele osób też z zagranicy. No ale w całokształcie jakby to po prostu chyba nie wypaliło. Więc tak, no rok za nami, czekamy na następny, zobaczymy co Telewizja Polska jakby zadecyduje, czy zostajemy w konkursie, czy nie zostajemy. Wiecie, tam też ta sytuacja jest trochę specyficzna teraz, dalej wciąż, więc to nie jest tak, że wszystko jest klarowne i rozwiązane. To też zależy od finansów, no bo Eurowizja to są ogromnie duże koszta. Trzeba o tym pamiętać, to nie 50 000 złotych, tylko na przykład 200 000 euro. Za sam udział, nie wiem dokładnie ile Polska płaci, bo nie wiem ile. Chyba nie ma nigdzie takiej informacji, no ale to są, wiecie, to są naprawdę ogromne koszta, plus zakwaterowanie, przygotowanie stagingu, tam się płaci za wszystko, za każde pyro, za każdą nakładkę, wizualizację, więc zobaczymy jak to będzie, czy będą preselekcje, czy wybór wewnętrzny, no ciężko teraz stwierdzić, ja tylko mam nadzieję, że będziemy szli w stronę odważną, może trochę bardziej charakterystyczną, taką śmiałą niż The Tower, ale jeśli chodzi o staging, to myślę, że to jest dobry krok. Dobry krok w przyszłość. No i co? Zobaczymy. Dobra, to the next one. Jezu, 14 minut już. No dobra, to kolejny temacik. Równie długi i szeroki jak udział w Polski i w sumie trochę porażka Polski na Eurowizji, to Joost Klein Gate. Bardzo drażliwy dla mnie temat.
bo nie jest tajemnicą, że mieszkam w Holandii i równie mocno kibicuję Polsce, jak i Holandii na Eurowizji, czy w innych dziedzinach też sportowych na przykład, bo czuję się związana z tym krajem. Oczywiście emocjonalnie mieszkam tu na co dzień. W sumie teraz mogę powiedzieć, że chyba bardziej się czuję związana z Holandią niż z Polską w obecnym momencie, z wiadomych przyczyn. No ale to, co się stało, to no nikt się tego nie spodziewał. Gdybyśmy mieli robić przewidywania, co się wydarzy, to myślę, że nikt w życiu by nie zakładał, że Holandia odwali takie coś. I tym bardziej Holandia, kumacie, jakby kraj, który jest zazwyczaj dosyć taki, może nie jest najbardziej neutralnym krajem, ale wiecie, no tutaj się nie dzieje za wiele. Jakby wewnętrznie tak, w polityce trochę, ale jakby Holandia nie jest kontrowersyjna, wydaje mi się, na jakby polu europejskim. Poprawcie mnie, jeżeli tak, bo ja się też aż tak nie znam na polityce. To nie jest absolutnie moja działka, więc mogę się mylić. Joost Klein. Co się wydarzyło? Ja od początku jakoś miałam dziwny, w sumie nie wiem dalej, czy ja go lubię, czy nie, bo jego zachowania są dosyć specyficzne. Jak byliśmy w Amsterdamie na Eurovision koncert, to tam podeszłam na chwilę na tym spotkaniu prasowym, żeby zobaczyć, jaka jest długa kolejka do Joosta. No i była bardzo długa, oczywiście, no bo zawsze holenderski jakby reprezentant ma duże zainteresowanie na holenderskim Priparty, to jest absolutnie całkowicie zrozumiałe. I on jakby stał z tymi słuchawkami na uszach i takie miałam, kurczę, niemiły jakiś jest. Taki był, tak nie wiem, odpowiadał, jakby tam chciał być, ale w sumie nie chciał i tak, no bardzo to dziwne było. Co w sumie się potem okazało, że to jest takie ma zachowanie, jakby, że taki jest i też dalej nie wiem, czy to jest poza, czy nie. A z drugiej strony, kiedy miałam okazję z nim porozmawiać na czerwonym dywanie, znaczy w sumie w pomieszczeniu obok czerwonego dywanu, turkusowego dywanu, był dla mnie bardzo miły i bardzo taki patrzył w oczy w ogóle, no taki był zainteresowany tą rozmową, mimo że mieliśmy tylko minutę, albo aż minutę, no bo tak został narzucony czas, no to nie wiem dalej, jakby dalej nie wiem, ale wracając do sytuacji, czwartek, półfinał, drugi półfinał, Joost Klein przechodzi do wielkiego finału, zero zdziwienia oczywiście, no i również Izrael przechodzi do wielkiego finału. Idziemy sobie tu, ptamy na konferencję prasową, dużo się tam mówiło o wolności, Irlandia, Bambi tak, też mówili dużo o jakby cenzurze i tak dalej, no ale ten news jakby sobie możecie poczytać, zresztą pewnie wiecie, no ale jak to wyglądało z mojej perspektywy, no przechodzimy do jakby Joosta w kolejności odpytywania tych finalistów i poczekajcie, bo próbuję sobie przypomnieć, jak to było. Aha, że Joost też on dużo bardzo mówił o tej wolności, w sensie te jego odpowiedzi były takie dziwne. Ja bym musiała sobie to jeszcze raz obejrzeć, ale na pewno wy jak oglądaliście to będziecie wiedzieć, o co mi chodzi, w sensie bardzo te odpowiedzi były takie z podtekstem i wszyscy wiedzieli, o co chodzi, że no nie pasuje mu ta obecność Izraela i to, że ta biedna, no, że ta Eden koło niego siedzi, tego biedno to nie było, dobra, nie chcę mi się tego wycinać, sorry. No i że ta Eden z tego Izraela koło niego siedzi, nie? No i przechodzimy do Izraela, cisza jak makiem zasiał. Przede mną siedzieli panowie z Izraela właśnie, więc miałam takie, o, będzie ciekawie, co nie? Jakieś tam pojedyncze brawa się rozległy, no tak, centrum prasowe tak było podzielone, w sensie, no większość jednak nie kibicowała Izraelowi. Nagle patrzę, wstaje mój kolega Szymon. Mówię, oho, będzie ostro. Szymon, jeżeli to oglądasz, absolutnie Cię uwielbiam, bo jesteś absolutnie mistrzem w swojej dziedzinie i chwała Ci za tą odwagę, bo Szymon zadał pytanie, którego nie zadał nikt i wszyscy chcieli zadać, ale nikt tego nie zrobił, bo wszyscy się bali. I ja tutaj Wam stawiam filmik
jak to wyglądało z mojej perspektywy, z mojego nagrania, którego nigdzie nie wstawiłam, bo już w sumie tych nagrań krążyło wiele. I komentarz przy okazji pana z Izraela, który siedział przede mną, i możecie też usłyszeć mój komentarz do tego pana. You bring risk and danger for other participants and public. You don't have to answer that question if you don't want to. Why not? We feel If you want safe. to, if you want to answer, No, we don't. please. I think we're all here for one reason and one reason only, and the EBU... No więc tak, jakby pan stwierdził przede mną, że we feel safe, na co ja odpowiedziałam, że no we don't, bo szczerze powiem wam, że przychodzenie do centrum prasowego, gdzie naokoło spotykasz około 200 policjantów uzbrojonych w wielkie karabiny, no nie sprawia, znaczy sprawia, że czujesz się bezpiecznie, ale generalnie trzeba pomyśleć o tym, dlaczego ci policjanci tam są. Więc ja uważam, że to pytanie było zadane bardzo dobrze, w sposób bardzo kulturalny, bez agresji, bez żadnego takiego, wiecie, a czemu? Zostało zadane tak, jak dziennikarz powinien zadawać pytania. Oczywiście Szymonowi się oberwało, w ogóle wszystkim się oberwało, że przecież antysemici, bla, 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 to co już mówiłam. A to było po prostu zwykłe pytanie. Myślę, że Eden też bardzo dobrze z tego pytania wybrnął. W sumie nie odpowiedziała na nie, jakby tylko powiedziała absolutnie na okrętkę, że tak, że EBU sprawia, że tak, że oni się czują bezpiecznie. No i super, sprawa załatwiona, co nie? No a zachowanie Josta było dziwne, ale tak jak już mówiłam wcześniej, on miał takie dziwne odpały, więc ja jakby nie zauważyłam w tym nic takiego aż strasznie oburzającego, że siedział z flagą na głowie na przykład, bo już te zachowania miał wcześniej i też już siedział z flagami na głowie, na przykład podczas swoich koncertów bardzo często. Więc to było takie w sumie, no, Jost robi Josta. No i dobra, dzień minął, oczywiście gazety się rozpisywały o tym pytaniu, o zachowaniu Josta, o jego odpowiedzi. No i poszliśmy sobie do Euroklubu, pobawiliśmy się, wróciliśmy. No i rano tup do centrum prasowego na próbę pierwszą prasową wielkiego finału. No i sobie siedzimy w tych trybunach. Jest parada flag, o super tam, prawda, Luksemburg, Holandia, Izrael, no i leci. Ja mówię, dobra koledzy, drodzy, to ja idę pod scenę, żeby trochę pokręcić. No i śpiewa Tali z Luksemburga, śpiewa o You're a Fighter, no i później śpiewa Izrael. I ja tak w połowie tego Izraela, tak mówię do Łukasza, mówię, Łukasz, a Holandii nie było teraz? Nie miało być Holandii? Teraz wiecie, to jest jakby running order dostajemy, jakby wy dostajecie i my dostajemy bardzo późno w nocy, więc za bardzo nie ma czasu, żeby to zapamiętać, więc to było takie, a nie było tego Josta? I poszło, nie? Nie ma Josta. A dokładnie w tym czasie wydarzyła się jeszcze jedna historia. Jezus. Ten film będzie bardzo długi i chaotyczny, wybaczcie mi. Jeszcze jedna historia się wydarzyła, mianowicie chodzi o występ Izraela na tej próbie prasowej. Jakby ja stałam tak, nie wiem, z 3 metry gdzieś pod sceną, przede mną stało 2 hiszpańskich dziennikarzy i na pierwszym planie jeszcze tam jacyś inni ludzie, nie wiem kim byli. Dużo tam ludzi było, generalnie nie widziałam nawet. No i Izrael wystąpił. I przede mną ten hiszpański dziennikarz zaczął buczeć i powiedział tak, w sumie nie jakoś bardzo głośno, powiedział Free Palestine. I ja nagle widzę, gdzie ja stałam dosłownie za nim, więc widziałam wszystko bardzo dobrze, że przed nim koleś odwraca się z bardzo agresywnym wyrazem, grymasem twarzy. I to jest dziennikarz, którego znam akurat, bo rozmawiałam z nim wielokrotnie właśnie z Izraela. Słuchajcie, robi coś takiego, że odwraca się, podchodzi do nich, dosłownie staje tak, jak tu jestem z wami, tak z telefonem i tak. I wali. I zdjęcia. 3 czy tam 4 zdjęcia zrobił. I oni tak stoją, tacy w ogóle o co chodzi, nie? Potem patrzę, jakiś koleś podchodzi w ogóle z kamerą obok,
ci się zakrywają. Ja mówię, o co chodzi w ogóle? Się okazało, no, że on jakby zrobił im zdjęcia, a tam był jakiś dziennikarz też izraelski, który zaczął ich kręcić. Podchodzi do mnie jakiś koleś, pyta się, what's going on? Ja mówię, że nie wiem, what's going on. No to podeszłam do tych Hiszpanów, się pytam, czy wszystko okej? Everything good? Ja mówię, yes. Ja mówię, jakbyście, wiecie, chcieli jakiegoś świadka czy coś, no to ja tutaj stałam, ja to wszystko widziałam. Mówię, nie, spoko. No i co się później okazało, że dziennikarz ten, jak w ogóle nie pamiętam imienia, wybaczcie, w ogóle opowiedział to na swoim Twitterze, no i telewizja hiszpańska jakby zgłosiła sprzeciw IBU, że dlaczego dziennikarze nie mogą wyrażać swoich opinii. Jakby okej, ja rozumiem, że może zabuczenie, wiecie, i powiedzenie Free Palestine to jest bardzo odważne, ale z drugiej strony, skoro jedna strona ma prawo agitować swoje przekonania, to druga tym bardziej powinna. Więc no tutaj to jest kwestia bardzo sporna, to każdy z Was może mieć absolutnie różną na ten temat opinię, więc może nie dyskutujmy o tym, kto jest dobry, a kto zły, bo ja też osobiście nie mam aż takiej dużej wiedzy w tym temacie, więc zazwyczaj staram się nie wypowiadać jakby kto jest dobry, a kto jest zły, ale co się dzieje, to wszyscy widzimy i uważam, że jedna i druga strona jakby i przeciwnicy i zwolennicy powinni mieć prawo wyrażenia swoich opinii. No tak się nie stało, więc ta hiszpańska telewizja jakby to zgłosiła do IBU, no i od tego już wszystko się zaczęło. To te chmury nad centrum prasowym po prostu ciemne nadciągnęły. No i tak, wróćmy do Josta, bo to się działo dokładnie w tym samym czasie. Nie ma Josta. Gdzie jest Jost? Przychodzi komunikat, że wydarzył się incydent. Incydent, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z kim, że Jost na razie nie będzie ćwiczył. No i dramat. Ja wchodzę do centrum prasowego, a tam holenderscy dziennikarze latają z jedną, z drugą, wywiady, telefony, tu z kimś, tu kamery, już gotowości. Bożeż ty mój, masakra. W życiu nie widziałam czegoś takiego. No i potem już jakby przychodziły te informacje, że jest jakieś tam śledztwo niby, że potem były informacje, że on kogoś pobił, później, że to się wydarzyło między tą paradą flag a występem, bo jakby on na tej paradzie flag był, więc jakby nikt nie spodziewał się, że coś mogło pójść nie tak. Później, że jednak kamera, że jakaś kobieta, później, że jednak kobieta z Izraela. No słuchajcie, wiadomości przychodziło strasznie dużo, co jest jakby normalne w tych sytuacjach. Jedyny, jaki mam żal do IBU, że nie podało konkretnie informacji, co się wydarzyło i kiedy. Bo jakby do tej pory w sumie nie wiemy, co się zdarzyło. Jakby taka najbardziej realna informacja, chyba prawdopodobna, to, że Jost nie chciał być kamerowany, a ktoś tam, jakaś kobieta go kamerowała i on jakby uderzył tą kamerę, no i coś się z tą kamerą stało, nie wiem, czy ona spadła, czy nie, ale że on nikogo jakby nie uderzył. No i za to Holandia została zdyskwalifikowana. Więc, no ostro, poczekajcie, muszę się napić. Przerywnik na reklamę, okej. Holandia została zdyskwalifikowana za naruszenie dóbr osobistych, cielesności, kiwi kogo, kiwi czego i kiwi kiedy. I osobiście uważam, i mówię to nie jako Polka w Holandii, czy fanka Eurowizji, czy po prostu z ludzkiego punktu widzenia, dopóki nie zostanie udowodniona żadna wina, nie powinniśmy nikogo oceniać. Zarówno nie powinniśmy mówić, nic się nie stało, on jest niewinny, tak samo nie powinniśmy mówić, o, on kogoś pobił i tak dalej. A dyskwalifikacji szczerze absolutnie nie rozumiem, bo to wydarzyło się dzień przed finałem. Niektórzy nawet sobie nie wyobrażają, jakie po prostu pieniądze Holandia włożyła w ten występ, ile ich to wszystko kosztowało i nawet z tego po prostu punktu widzenia on powinien, nie wiem, powinni puścić jego występ z taśmy na tym wielkim finale, tak jak na przykład było w czasach COVID-u, ale nie powinni go dyskwalifikować, tym bardziej, że nic nie zostało udowodnione, bo ta sprawa będzie dopiero w czerwcu. Więc ja uważam, że to jest absolutny fuck up IBU i nie wiem, o co tam chodziło, wydaje mi się, że to nie jest tylko to.
może to całe zachowanie jego względem Izraela, no ale znowu tu wracamy do kwestii, dlaczego Izrael może się tak zachowywać, a reszta nie. Więc tak, Joost wczoraj miał koncert w Enschede i wyglądał na w miarę zadowolonego z życia, ale czy tak było, nie dowiemy się. W każdym razie Holandia została zdyskwalifikowana, co uważam za absurdalne i okropne i zobaczymy, co dalej. Może Avrotros się wycofa, może nie, może wyślą jeszcze raz Joosta, może nie, ale myślę, że to dopiero początek, bo ten nadawca akurat holenderski to jest jeden z największych nadawców, jeśli chodzi o swój wkład finansowy w Eurowizję, czy tam w Europejską Unię Nadawców również, więc tutaj wszystko się może zdarzyć i ja jestem bardzo ciekawa. A co jeszcze chciałam powiedzieć, to, że przez ten cały czas telewizja, fani, widzowie Eurowizji w Holandii cały czas wspierali Joosta. Bez względu na to, czy uważali, że zrobił to, czy tamto, czy sramto, cały czas byli za nim i tak samo telewizja holenderska dawała mu absolutną swobodę wypowiedzi, zarówno jeśli chodzi o tematy, nie wiem, emocjonalne czy polityczne i mam absolutny szacun do tutaj telewizji za niecenzurowanie, a wiemy jak w Polsce się działo wcześniej, no i u nas by to tak nie wyglądało, raz, że szambo by wybiło takie na reprezentanta, że o Boże, a tutaj to dało absolutnie odwrotny skutek i cieszę się, że mieszkam w Holandii, że ta swoboda wypowiedzi jest tak duża tutaj, że naprawdę nie trzeba, wiecie, owijać w bawełnę, czy mówić, że o, ta piosenka taka śmaka, bo Izrael, bo to można walić prosto z mostu i ja takiej swobody wypowiedzi życzę każdemu. Ktoś puka. Nie do mnie. Anyway, co będzie z Holandią, zobaczymy, a na razie idźmy dalej. Kolejny temacik to Izrael na Eurowizji, drodzy Państwo, najbardziej kontrowersyjny temat tego roku. Czy Izrael powinien brać udział w Eurowizji, to już każdy z Was ma swoją własną opinię, ale z perspektywy tych 2 tygodni w Malmö uważam, że to był najgorszy pomysł, jaki EBU mogło podjąć, decyzja, jaką mogli podjąć i najgorszy pomysł ever z racji tego, jak delegacja Izraela się zachowywała. Już trochę o tym mówiłam, na przykład o tym zachowaniu tego dziennikarza z tym hiszpańskim dziennikarzem, ale też, że na przykład, nie wiem, czy to był head of delegation, kto to był w zasadzie, ale ktoś cały czas nagrywał artystów, wrzucał bardzo niefajne treści na story o nich, szczególnie oberwało się tym, którzy jakby najgłośniej się wypowiadali w tym temacie, czy podpisywali tą taką petycję, ale coś, co się pojawiło na Instagramie przed konkursem, jakoś początkiem kwietnia chyba, że jakby wezmą udział, ale że są za wolnością i tak dalej, no wiadomo o co chodziło, plus jeszcze to, że Oli Aleksander był absolutnie bullied cały czas, bo wypowiedział się na temat Izraela źle, no masakra po prostu. Uważam, że udział tego danego kraju po prostu zniszczył wszystko i to naprawdę nie ma znaczenia, po jakiej stronie konfliktu, wojny, jak zwał, tak zwał, jesteście. Trzeba po prostu spojrzeć na to realnie, że obecność kraju, który jest obecnie w takim stanie, a nie innym, nie będzie sprzyjała nikomu, ani wynikom konkursu, ani atmosferze. No ale jakby jeszcze te pierwsze dni były spoko, no a już w dzień wielkiego finału wszystko się zaczęło po prostu sypać. Też doszły słuchy jakby nas, że komentator z Izraela mówi bardzo źle o innych uczestnikach, na przykład o Bambi. Mówił, że trzeba rzucać przekleństwami czy coś takiego. Naprawdę można znaleźć masę materiałów. Ja też nie chciałam tego wszystkiego zbierać. Mówię tylko, jak to z mojej perspektywy wyglądało. Plus to, że na przykład izraelscy dziennikarze czy
członkowie delegacji nagrywali pokryjomu rozmowy prywatne w centrum prasowym, czy reakcje, oczywiście wszystkie negatywne, prawda, nie, że te pozytywne rozmowy czy reakcje, tylko oczywiście negatywne, żeby wszystkich przedstawiać jako antysemitów. Więc tak jak mówię, to absolutnie nie o to chodzi, chodzi o karygodne zachowanie. Jeśli chodzi o samą piosenkę, bo nie wiem, czy mówiłam Wam o tym już, chyba nie mówiłam, nie wypowiadałam się za często. Mi się piosenka Hurricane, zwana również jako October Rain, która w ogóle nie powinna zostać dopuszczona, powinna zostać wywalona od razu, jak tylko EBU nie zaakceptowało pierwszej wersji, bo zdecydowanie były tam tematy za bardzo polityczne, jak i również ich preselekcje były całe nasiągnięte jakby treściami takimi, a nie innymi, więc to już była podstawa na przykład do dyskwalifikacji Białorusi, jakby wyrzucenia Białorusi czy Rosji, ale w przypadku Izraela no jakby nie było problemu, więc dramat w ogóle. Ale jeśli chodzi o samą piosenkę, mi się to podobało. Bardzo mi się podobał staging, bardzo mi się podobał jej wokal, przepiękny głos. Uważam, że to jest jeden z najlepszych damskich wokali. No ale niestety cała sytuacja no nie pozwala mi przynajmniej, spojrzeć na tą piosenkę z perspektywy konkursu. I możecie sobie mówić, możemy wszyscy, w sumie wszyscy to powtarzamy, że Eurowizja i polityka to nie, to zawsze była. Eurowizja i polityka to są dwa nieodłączne elementy, które zawsze będą szły ze sobą w parze. Tym bardziej w takich sytuacjach, kiedy mamy wojny, jakby zagrożenia jakieś terrorystyczne i tak dalej, konflikty, zawsze to będzie szło ze sobą i nie ma takiej opcji, żeby to odłączyć. Jeżeli ktoś mówi, że że jakby dyskwalifikacja, wyrzucenie Izraela z Eurowizji miałoby wydźwięk polityczny, ja osobiście uważam, i to jest tylko i wyłącznie moja opinia, że pozostawienie Izraela właśnie pokazało, że konkurs jest polityczny. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale chodzi mi o to bardzo mocno. W sensie dopuszczenie piosenki, która miała wydźwięk taki, a nie inny, niby została zmieniona, ale nie trwało to długo, bo już Izrael wykonuje tą piosenkę znowu w tej pierwotnej wersji. Czekajcie, tylko sobie poprawię tyłek. Sprawiło, że wszyscy podeszli do tego tematu tak, a nie inaczej. Więc jeżeli oni byliby mądrzy, w sensie EBU i Izrael, zrobiliby te zmiany po cichu, bez ogłaszania, bez TikToków, no Jezu, dopuścili nas do Eurowizji, jakby wiecie, to właśnie jest polityka i to pokazuje, że tego kraju nigdy nie powinno w tym konkursie być, przynajmniej nie w tym roku, kiedy ma ewidentnie ciężką sytuację w kraju. Więc abstrahując od wszelakich muzycznych aspektów, to zrujnowało tegoroczną Eurowizję. I nie boję się tego powiedzieć, bo wywoływało to emocje bardzo skrajne. A coś, co wywołuje takie emocje, powinno być jakby ograniczane, a nie jeszcze bardziej, wiecie, up. Dodatkowo jakby telewizja nawet Słowenii zakwestionowała jakby ten udział i powiązania z Moroccan Oil, który jest jakby głównym sponsorem konkursu i ja jestem przekonana, że tu od początku do końca chodzi po prostu o pieniądze, no. Więc to jest tak przykre, bo powinniśmy być united by music, a nie byliśmy i to było widoczne od początku i to nie były 2 ostatnie dni Eurowizji, tylko to był czas od tak naprawdę momentu, kiedy Izrael został dopuszczony jakby jednak do Eurowizji. Więc każdy z Was ma swoją opinię, tak jak już mówiłam, ale musimy mieć też oczy otwarte i widzieć, co się dzieje, bo to nie wróży dobrze na przyszłość. W sensie, jak to będzie za rok? Czy ludzie zapomną o tej sytuacji? Plus jeszcze, wiecie, na przykład sytuacja z Jostem, wielu ludzi ją łączy jakby z Izraelem, z udziałem, mimo że według jakby tego, co wiemy, to są 2 odrębne sytuacje i jedna nie ma związku z drugą, ale ja w to nie wierzę osobiście, ale to jest tylko moja, wiecie, teoria. Jak to będzie za rok? Czy znowu Izrael dostanie 300 ileś głosów, gdzie nigdy jakby nie dostał?
To też jest inna kwestia, że jest teraz podejrzenie, że kupowali głosy, że jakby zostały wyłożone bardzo duże pieniądze na głosowanie. Dodatkowo z krajów cała zachodnia Europa po prostu zagłosowała na 12 punktów. I to też jest dziwne i podejrzane, ale to już nie mnie oceniać. Mam nadzieję, że telewizje, w tym właśnie ta ze Słowenii i inne też spróbują coś zadziałać w tej materii, bo no to jest przedziwne, słuchajcie. I jak jeszcze jakby Chorwacji punkty potrafię zrozumieć, Ukrainy też, ponieważ jakby piosenka wywołuje emocje, była piękna, była przede wszystkim bardzo dobra, no ale też tutaj jakby podziałał faktor, nie ukrywajmy dalej, jednak emocjonalności. Tak w przypadku Izraela również, tylko wiecie, jakby porównując te dwie sytuacje, też mówię, nie znam się aż tak politycznie, żeby tutaj się wymądrzać, no to musimy zobaczyć na to. Nie, chyba nie będę tego mówić. Dobra, może jednak nie, słuchajcie, bo to też we mnie wzbudza emocje, bo no zrujnowało to wszystko, po prostu zrujnowało. I myślę, że IBU ma teraz bardzo dużo na głowie, żeby wyjść jakoś z tej sytuacji. I uważam, że to wszystko, co się działo, to nie jest wina Izraela, to nie jest wina Ukrainy, nie jest wina Irlandii, nie jest wina widzów, to jest wina IBU, że przede wszystkim do takiej sytuacji dopuścił. A zachowanie delegacji Izraela powinno być absolutnie ukarane, bo żebyśmy my, dziennikarze, bali się wypowiadać swoje własne zdanie w centrum prasowym, czy gdziekolwiek, czy na papierosie, słuchajcie, to jest w ogóle niedopuszczalne. I ja na przykład w ankiecie, którą dostałam, jeśli chodzi o Media Center, jakby powiedziałam to, napisałam to, jak również kilka innych rzeczy, ale przede wszystkim to był mój główny zarzut, że po prostu nie czuliśmy się bezpiecznie, żeby wyrażać swoje opinie ze względu na to, że ktoś nas może kamerował, ktoś nas podsłuchiwał i tak dalej. Nie wiem, czy zostały wyciągnięte konsekwencje z tych zachowań, ale mam nadzieję, że tak. No ale podsumowując, o Jezu, stój w miejscu, właśnie, podsumowując, słuchajcie, Eurowizja 2024 była dziwna, chaotyczna, tak jak ten filmik zresztą, jak sami widzicie, dużo myśli, dużo emocji, dużo takich nieprzyjemnych emocji. To nawet nie jest to, że wiecie, ktoś był niezadowolony z wyniku czy coś, tylko myśmy drżeli tam, po prostu drżeliśmy w dzień wielkiego finału, żeby Izrael nie wygrał, bo wtedy to dopiero by się zaczęło. I to też, nie mówię to ze względu na antysemityzm czy coś takiego, to by była taka wygrana, która by podzieliła absolutnie Europę jeszcze bardziej. I myślę, że wiele nadawców by się wycofało z przyszłorocznego konkursu. Nie wiem, czy teraz się tak to wydarzy, może, że jednak no, oni nie będą chcieli brać udziału, tym bardziej na przykład Holandia, czy właśnie Norwegia, która też otwarcie krytykowała działania Izraela i zachowanie. Zobaczymy, co to będzie. No, w każdym razie atmosfera w centrum prasowym była bardzo ciężka, ale jakoś ostatecznie udało się nam zjednoczyć. Tak wiecie, takie sytuacje jednoczą nawet bardziej i zupełnie zjednoczyliśmy się z jakimiś nieznanymi ludźmi, którzy koło nas siedzieli i wszyscy wiedzieliśmy, że chodzi nam o to samo, żeby wygrała muzyka. I powiem Wam, że tak samo jak nie chciałam wygranej Izraela, tak samo na przykład nie chciałam wygranej Ukrainy z tego samego względu, żeby wygrała muzyka i tylko i wyłącznie muzyka. Mimo że Ukrainę absolutnie uwielbiam prawie co roku i Stefanię też uwielbiałam i teraz też uwielbiałam. To było moje trzecie miejsce, drugie, pierwsze cały czas gdzieś tam w top 3. Tak, myślę, że dobrze się stało, że Szwajcaria wygrała. W ogóle mój faworyt, faworyci, więc wspaniale. Mega jestem ucieszona. I taki w sumie neutralny kraj też wygrał. Też jest ciekawe, że tak się wydarzyło. Nie wiem jeszcze, co mam powiedzieć.
Generalnie na Eurowizja.org jest cały artykuł z tymi dramami i tym, jak nadawcy się wypowiadali, także zapraszam. Podlinkuję Wam to niżej, bo Kamil Polewski zebrał to wszystko w jedno, więc tam możecie sobie poczytać, bo ja też się jakby gubię już w tych informacjach i bardziej chciałam to tak ze swojej emocjonalnej strony Wam opowiedzieć co i jak, a nie faktów, bo te fakty już są zebrane, więc nie trzeba ich powielać. Ale absolutnie fantastyczne zwycięstwo Szwajcarii. Bardzo się cieszę. Jeden z niezapomnianych momentów, kiedy Szwajcaria wygrała i kiedy wtedy Ukraina wyprzedziła Izrael. To wrzask, wrzawa i w arenie, i w centrum prasowym. No Boże, nigdy tego w życiu nie zapomnę. Także co? Chyba tyle. Jeżeli, słuchajcie, macie jakieś pytania, to napiszcie pod tym filmem, postaram się odpowiedzieć na nie może w jakimś Q&A albo coś. Nie wiem w ogóle, czy ten film ma sens, bo pierwszy raz coś takiego nagrywałam, żeby tak sobie luźno siedzieć i bez celu gadać. No ale czekamy na rozwój wydarzeń, zobaczymy, co się stanie, co się nie stanie i tak dalej, i tak dalej. Ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie, zapraszam Was do subskrybowania i też śledzenia mnie na Instagramie, na Twitterze i gdzieś tam w ogóle, TikToku. I myślę, że za niedługo sobie zrobimy taki odcinek a propos Polski na Eurowizji, bo też to jest długi temat. Trochę już o Lunie powiedziałam, ale myślę, że trzeba to podsumować tak szerzej, z szerszej perspektywy. Także pozdrawiam Was bardzo, buziaki.